Cześć, dzisiaj grałem Friendshipem Focus 3 Energy Aggregation. Testowałem to na mojej desce standardowo DHS-PG2. Grałem tą okładziną jeden trening wystarczył na to, żeby tą okładzinę ograć. Jest bardzo przyjemna i na pewno allroundowa. Oceniam wykonanie okładziny jak za tą cenę na bardzo wysokim poziomie. Friendship jest bardzo tanią firmą i za niewygórowane pieniądze dostajemy fajną jakość. Moje pierwsze odczucia są takie, że jest to okładina allroundowa do wszystkiego. Nie powala nas mocną rotacją, nie powala nas mocną szybkością, ale jesteśmy z tego w stanie zagrać z bardzo dużą kontrolą każdy jeden element. Przebicie, topspin, półwolej i nie mamy z tym problemów. Rotacja na tej okładzinie, tak jak mówiłem, prędzej nie jest zbyt wysoka. Żeby nadać mocną rotację, trzeba mocno przyspieszyć ruch, jednak ta okładzina też nie jest wrażliwa na rotację. Jesteśmy w stanie zagrać kontrę topspinową bez problemu na każdą rotację przeciwnika i ta piłka wraca bardzo nieprzyjemna na drugą stronę, to znaczy zwalnia grę, nadajemy piłce inne tempo gry, przez co nasz przeciwnik ma problem, aby przebić następną piłkę w tym tempie, w którym chciałby zagrać, gdyby grał na standardowe europejskie okładziny. Szybkość tej okładziny nie jest wysoka. Powiedziałbym, że to jest taki stary Striver bez kleju pod względem szybkości. Kontrola, tak jak mówiłem, prędzej stoi na bardzo wysokim poziomie. Od razu po jednym treningu byłem w stanie zagrać z niej praktycznie wszystko i bardzo szybko idzie przestawić rękę do tej okładziny. Jeżeli ktoś jest słabszy technicznie i szuka okładziny z dużą kontrolą, to myślę, że byłby w stanie tym od razu zagrać. Na przykład osoby, które są starsze, które już nie mają tak szybkich ruchów, myślę, że byłyby w stanie przystosować tą okładzinę do swojego stylu gry, przy czym zaskakując dużo razy przeciwnika nietypowym lotem piłki. Zakłócenia tej okładziny po bloku piłka staje na stole. Jest to okładzina gładka, która ma delikatne zakłócenia. Chinki mają to do siebie, że zakłócenia mają czasami po bloku, ewentualnie przy półwoleju. Jeżeli zagramy też mocniejszy topspin, piłka może lecieć tak prawo-lewo, ale trzeba to wtedy zagrać naprawdę albo na mocną piłkę, albo na samemu bardzo mocno zagrać. Przy zagraniu takim lżejszym zakłócenia są bardzo nieodczuwalne.
jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chinki są stosunkowo twarde. Ta okładzina na pewno nie jest twarda, ona jest miękka i wierzch ma średnio miękki i podkład ma dosyć miękki, więc bardziej wpasowuje się w okładziny europejskie, mimo że jest klejąca. Tak naprawdę najfajniej mi się nią blokowało, dostawaliśmy od razu stabilny blok na stół. Top spin powodował to, że nasz przeciwnik miał bardzo duże problemy, bo gramy w punkt i ten parabola lotu piłki powoduje to, że nasz przeciwnik chce zagrać w inne miejsce niż w rzeczywistości piłka poleci. Grając nawet na kontrę top spinową, gramy inne tempo i w tym momencie zdobywamy sporo punktów z takich zagrań przez nas mniej technicznych, a po prostu piłka dostaje trochę gorszy kozioł. Najgorzej się na pewno sprawowała przy grze na mocną kosę. Ciężko się wyciąga z tego mocną kosę. Jeżeli nasza druga strona, nasz przeciwnik gra mocną kosę, to trzeba piłkę aż podchodzić pod nią i wyciągać od dołu, żeby tą piłkę wrzucić na stół z zagrania top spinowego. Myślę, że ta okładzina będzie się sprawowała przy jakiejś klasycznej defensywie. Na przykład jeżeli ktoś gra klasyczną defensywę z forehandu i chce grać w drugiej, trzeciej strefie kosę, czasami zaskakiwać półwolejem, atakiem, łatwiejsze piłki. Myślę, że nowocześni defensorzy już mniej będą z tego zadowoleni ze względu na to, że ta okładzina nie ma aż tak wysokiej rotacji, nie nadaje takiego przyspieszenia ze stołu. Jednak przy takiej grze, powiedzmy amatorskiej, amatorzy początkujący, grający, chcący grać defensywę będą zadowoleni, amatorzy grający all-roundową grę powinni być zadowoleni. Można byłoby to spróbować założyć i dzieciakowi, który zaczyna grę w tenisa stołowego, bo nie jest to droga okładzina i dzieciak na pewno na tym się nauczy praktycznie wszystkich elementów. Ewentualnie, tak jak mówiłem, prędzej jakimś starszym osobom, którym już technika, szybkość nie pozwala na to, aby zagrywać pełny ruch. Grałem chwilę tą okładziną na backhandzie i myślę, że ona się dużo lepiej sprawuje na forehandzie. Od czasu do czasu myślę, że zagranie backhandem nie sprawiałoby problemów, jednak ta okładzina nie ma katapultu i zagranie typowo backhandu z tej okładziny sprawia problem, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do katapultu. Myślę, że ta okładzina sprawowałaby się dobrze w rozgrywkach ligowych na powiedzmy poziomie 4., 5. ligi, przy ewentualnie czasami dla zawodników i trzecioligowych, którzy szukają dużej kontroli na stole i chcą powtarzać piłki wielokrotnie na stół, wymęczając przeciwnika. Myślę, że fajnie się tym gra ze względu na kontrolę. Kontrola stoi na bardzo wysokim poziomie i zawodnicy grający z wysoką kontrolą będą zadowoleni z tego. Pamiętajcie, subskrybujcie, pamiętajcie, łapki w górę. Jeżeli dajecie łapkę w górę, to jest szansa, że film obejrzy więcej osób. Jeżeli film obejrzy więcej osób, to popularyzujemy tenis stołowy. Cześć!